Cześć, cześć. Próbuję połowić sobie leszcze. Podobno, że wróciły tutaj na 52,32. Dawno tu nie łowiliśmy. O, tutaj. Dokładnie tutaj. 10, 11, 12 metrów. Zobaczymy, jak dokładnie. Jak zwykle, jak ja to mówię, kwestia ustawienia się od brzegu. Każdy lubi inaczej. Patrzyki jakieś, jak zwykle, jedynki, albo takie, albo używam sobie jeszcze te S4. Tylko ciekawe, czy mam jakieś takie wolne. Część mógłbym pourywać. Niedawno testowałem takie. Takie też się w miarę sprawowały. Także dobra, ja sobie ustawiam te zestawy. Oczywiście zanęta zwykła na leszcza. Standardowa ta wbudowana w grze. No i sobie połowię. Jakieś ciekawe rybki, to je na pewno wam pokażę. Teraz pytanie, czy ja miałem ustawione koszyk w pętli. Tak, mam koszyk w pętli. Bo najlepiej koszyk w pętli się sprawdza na leszcze. Czego ja nie wykonałem? Nie założyłem przynętę. Dobra, to ja łowię. Oczywiście jak coś będzie ciekawego brało, to wam za chwilę będę to wszystko pokazywał. Może jeszcze mi się uda w tym filmie ogarnąć temat szczupaków, bo to fajne zawsze jest kombo. Jak się uda, no to oczywiście będzie to na filmie. Dobra, to czekamy na brania. Okej, dość zabawna sytuacja nastąpiła chwilę temu. Przeglądałem sobie rekordy tygodnia na pewno, na co biorą szczupaki i biorą leszcze. Wyskoczył mi komunikat przyponzerowany. Ciekawy, jak miałem ustawiony hamulec na prawdopodobnie środkowym zestawie. Tu widzę wpadł 2-kilogramowy, a tutaj co tu się wydarzyło? To jest ta wędka, którą ustawiałem standardowo. 15, 16. Ciekawe, co tu ugryzło. Raczej się ten zestaw nie zresetował hamulcem. Ja wiem, że ja tu z reguły stawiałem jakieś takie 12 pod tego golda, żeby się nie urwało przy takim szarpnięciu mocnym, ale jaka to by musiała być ryba? Dobra, dam tu plecionkę taką. Dobra. Zabawne to było. Szkoda, że się nie nagrywało, no ale ja przeglądałem sobie, na co jest aktualnie łowione i się nie spodziewałem, że coś się tam urwie. Dobra, damy tu 12 w razie co. Ten hamulec jest trochę za mocny do tej wędki. Taki opór dał taki kilogramowy leszczyk. Dobra, tu też na tych hamulec powinien być ustawiony gdzieś taki 16 bezpiecznie. Jak wpadnie takie 3 kg plus, to już tak podjeżdża pod czerwone, nie? Zawsze na to trzeba pamiętać. A jak się nie pamięta, to się traci ryby. Ciekawe. No to w ogóle zastanawia, co to mogło tu urwać wtedy. Bywało, że tu w tym miejscu jazie są. No one dość agresywne i dają większy opór niż leszcz. No i karpie też tu są na tym spocie. Ciekawe, czy tu też są. Oby nie, oby sam leszcz siedział. No, to w ogóle leszcz by był taki rarkowy 7+. To też mogłoby się różnie wydarzyć na takim przyponie, jak był założony. Dobra. O. Jakieś ciekawsze branie. Ciekawe, co tu będzie. Ale jak zwykle będzie to mniejsza ryba niż się wydaje, co? Na pewno tak jest. No takie około 3 kg. No to maksymalnie nawet, jak już tak widzę. O, 2,83. No, to i tak ładny.
Trzeba było poczekać na takie lepsze branie. 1,7. Parę godzin minęło. Tu jest jakieś lepsze coś wyskoczyło. To będzie chyba większe niż tamto. Chyba 8 tamten miał, teraz ten będzie miał. Dobre pytanie, ile będzie miał. O, ten będzie faktycznie miał tak gdzieś tak z 4,5 może. No, bardzo dobre pytanie. 3,5 prawie. No dobra, dobra. Coś lepszego wchodzi. Okej, tak jak mówiłem, chciałem szczupaki, mam szczupaki. 4,6, 19, prędkość 50, jak zwykle i F1102 ta żółta. To tak jak na ostatnim filmie też, tylko z tym, że tam co ja miałem łowione na dżerki coś próbowałem. Ale na końcówce tego filmu też użyłem właśnie tej przynęty normalnej woblerka. No i też brały. Parę szczupaczków, jakieś tam okonie też na to biorą. Może jest jakaś inna skuteczna przynęta. No chociażby dżerki jakieś. Ale no to działa, nie? Jakieś takie kilogramowe. Za chwilę jakaś taka czwórka wyskoczy. Kilka takich koło 2 kg. Większość takich po 1. Ale na pewno to miejsce ma potencjał, także... No i macie tam ten spot leszczowy, macie ten spot szczupakowy. Nic, tylko korzystać. No to będzie ten 4 chyba i pół kg szczupaczek. Fajna sztuka. Także warto tu na pewno wpaść. No to będzie chyba ten taki około 2 kg. Chociaż znowu też mi się wydawało, że to jest większa ryba. Miał niecałe 2. No i standardowo biorą, tak? O, ten w ogóle fajnie się tam rzucił. Ale z reguły właśnie atakują tak, że machniemy na chwilę, wyskoczy ten twitching, wystarczy chwilę poczekać i one atakują, jak się przynęta zatrzymuje w miejscu i podskakują tak fajnie. No, a tutaj oczywiście w kawiarni nic nie było. 220 przez 25 minut. Pamiętajcie, łapa w górę i na razie.